Raz, dwa, trzy. Dzień dobry, witam serdecznie. Tradycyjnie nowy dzień, nowy temat, nowy vlog. Dziś porozmawiamy a to zaraz powiem. Zaczynamy. Dzisiaj chciałbym się odnieść do wykonywania zapasów takich podstawowych, zapasów, które pozwolą nam na egzystencję w przypadku jakichś kryzysowych sytuacji. Czyli dajmy na to w przypadku braku prądu, w przypadku braku dostaw w sklepach, prawda, w przypadku klęsk żywiołowych, jakichś huraganów. Także takie podstawowe zapasy powinien mieć każdy. Takie jest moje zdanie. I na czym polegają takie zapasy? Co powinniśmy mieć? Takie zapasy przede wszystkim powinny zawierać produkty, które są nam niezbędne do egzystencji. Czyli do egzystencji, takiej podstawowej egzystencji. Do takich produktów zaliczamy przede wszystkim. Jest to woda, żywność wysokokaloryczna, wartościowa żywność i cóż jeszcze. Do tego można dorzucić jeszcze wiele innych rzeczy, takich jak dodatkowe, ale o tym za chwileczkę powiem. Taką podstawą, jeśli chodzi o zapasowanie, zaprowiantowanie się, jest wykonanie zapasów na nie mniej jak 3-4 tygodnie. 3-4 tygodnie. Czyli takie zapasy podstawowe, taki pakiet jakby podstawowy powinien mieć każdy u siebie w domu. Czy mieszkasz w bloku, czy mieszkasz w kamienicy, czy mieszkasz we własnym mieszkaniu, gdzie masz możliwości dużo większe zgromadzenia pewnych zapasów. Takie zapasy powinny zapewniać czyli wszystkim domownikom przetrwanie na co najmniej 3 do 4 tygodnie, tak żebyśmy nie musieli nawet wychodzić z domu przez 3-4 tygodnie. I takie zapasy nazywamy zapasami właśnie efektywnymi. To jest taki pakiet podstawowy pakiet bezpieczeństwa. I teraz tak, ja powiem, jak to mam u siebie rozwiązane. Nie chcę tutaj w żaden sposób nikomu niczego narzucać, bo zaraz się odezwą tutaj głosy kolejnych pierdolców, że ja to mam tak, a nie inaczej. Ja dzisiaj opowiadam, zawsze praktycznie opowiadam od strony swojej, czyli to, co ja wykonuję, to, co ja tutaj u siebie posiadam. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, aby zapasy, które posiadamy, były w metalowych pojemnikach. Czyli jeżeli mamy konserwy, puszki jakieś, to wszystko powinno być w metalowych pojemnikach. Dlaczego? Dlatego, że szklane pojemniki, one są jak najbardziej dobre do weków i innych rzeczy, ale nie są odporne na pewne czynniki zewnętrzne, jak na przykład radiacja, promieniowanie elektromagnetyczne. Na pewno wielokrotnie spotkaliście się z czymś takim, jak podczas burzy, czy tam przed burzą, że skisło wam mleko, zepsuły się jakieś tam produkty, które mieliście gdzieś tam nie zabezpieczone w lodówce, bo lodówka, jak wiecie, też jest jakby metalowym pudłem, które w pewnym sensie zabezpiecza tą żywność przed właśnie tymi czynnikami zewnętrznymi, tym promieniowaniem elektromagnetycznym, promieniowaniem różnym, tak? Także tutaj należy zwrócić uwagę, żeby w tej puli zapasów były produkty właśnie w metalowych pojemnikach, metalowych puszkach. Kiedyś, wiadomo, ryby jakieś czy coś, konserwy mięsne, jeżeli to wszystko jest, prawda, pakowane właśnie w metalowe pojemniki. Dzisiaj mamy fajne takie narzędzia do
do wykonywania, do pakowania tego kupuje się puszki oddzielnie i taką specjalną praskę, która pakuje, więc można zrobić, niekoniecznie trzeba kupować te zatrute gdzieś tam ze sklepów, prawda, produkty, które są niewiadomego pochodzenia, ale lepsze to jak nic. Ale można też również wykonać własne produkty. Jeżeli ktoś ma taką wiedzę i możliwości, można wykonać własne produkty zapakowane właśnie do tego typu pojemników, czyli takich puszek metalowych, które no, dadzą nam jakby to bezpieczeństwo, podstawowe bezpieczeństwo no, żywieniowe. I teraz tak, co ja u siebie posiadam? Staram się zawsze posiadać dużą ilość soli kłodawskiej, bo tylko i wyłącznie sól kłodawską stosuję do własnego użytku. Wiadomo, sól idzie i do kiszonek, i do przetworów, i do różnych rzeczy, także te 800-500 kg soli zawsze jest warto mieć, jeżeli ktoś ma taką możliwość. Oczywiście w bloku nie będzie to możliwe, więc tak jak powiedziałem wcześniej, wystarczy mieć to na minimum te 3-4 tygodnie takiej egzystencji podstawowej, prawda? Wiadomo, wystarczy wtedy te 3 czy tam 1 kg soli podstawowo do takiego awaryjnego przetrwania. Następną rzeczą jest woda. I tutaj w moim przypadku nie mam większych problemów, bo ponieważ mam własne ujęcie wody, własną jakby studnię, którą mam jeszcze dodatkowo wewnątrz w domu. Czyli pompuję własną wodę i własną wodę używam, więc nie ma zagrożenia skażenia tej wody, tak? Nikt mi do tej wody niczego nie jest w stanie wrzucić, żadne opady i tym podobne rzeczy nie są w stanie tak naprawdę do końca tej wody skazić, bo jak wiecie, Ziemia jest takim filtrem naturalnym, najlepszym zresztą filtrem naturalnym, który powoduje to, że ta woda jest czysta. Także woda, jeszcze raz woda. I teraz tak, jeżeli przechowujecie wodę, również te wszystkie plastikowe wody, które kupujecie, te produkty wodopodobne, one nie są wodą tak naprawdę, ale mniejsze, wiadomo, trzeba się czymś truć, tak? Mniejsze zło niż nie mieć nic, tak? Z tym, że te wszystkie wody, czy wody w plastikach, one się nie nadają do przechowywania dłuższego. I tutaj z tą wodą trzeba by było pokombinować. Wiadomo, szklane pojemniki należałoby gdzieś chować do metalowych jakichś pudeł i tak dalej, żeby to nie było narażone na jakieś tam tematy promieniowania, tematy skażenia i tym podobnych rzeczy. Wiadomo, wodę trzymamy w ciemnych miejscach, w chłodnym, ciemnym miejscu, czyli do tego idealnie nadają się jakieś tam, nie wiem, kulery, prawda, które są wyłożone folią, chociażby aluminiową i tym podobnych rzeczy. Także tutaj należy na to zwrócić uwagę. Ja nie mam tego problemu, bo tą wodę mam u siebie na bieżąco. Tą wodę również używam do mycia, do spożycia przez okrągły rok. Także tutaj u mnie nie mam większych problemów właśnie. Stosuję jakiś tam filtr podstawowy, taki, który ten piach jakby z ziemi przefiltrowuje, żeby wiadomo, jakieś tam nieczystości nie szły na górę do kranów i tym podobnych rzeczy, bo wiadomo, to się później w jakiś stopniu też zatyka, zużywa, ale to mówię, w moim przypadku czasami jak mam na składzie takie specjalne filtry węglowe, w razie jakiegokolwiek draki, większej skażenia czy czegokolwiek, wymieniam tylko wkład z takiego podstawowego na jakiś taki lepszy, troszeczkę lepsiejszy, jak to mówią, węglowy, i w tym momencie jestem już jakby zabezpieczony w środki w postaci wody, tak? Następną rzeczą jest opał, tak? Jeżeli mieszkamy w takiej strefie, no ja akurat mieszkam w takiej strefie, gdzie mrozy są tak jak powinny być. Tutaj właśnie za oknem -30 na wietrze, duże wiatry,
czyli tutaj no, będzie potrzebny opał, żeby no, egzystować, prawda, żeby nie zamarznąć. No, także tutaj, jeśli chodzi o opał, też również mam swoje zasoby opału, więc nie mam tutaj problemu z czymś takim, że ktoś wyłączy mi gaz, ktoś wyłączy mi prąd, czy cokolwiek innemu, co tam jeszcze jest, ropę, czy tam cokolwiek i nie będę miał na czym, umrę po prostu z zimna, czy nie będę miał na czym przygotować podstawowego jakby jedzenia. Także tutaj ten opał jak najbardziej jest bardzo potrzebny i nawet powiem Wam tak, że warto jest, mieszkając w bloku, warto jest zrobić sobie coś takiego jak zapas. Są takie węgle do grilli, prawda? Węgle do grilli i taki grill przenośny. Wiem, że to tam teraz chyba zabronili, celowo zabroniono to przed tą całą przedstawieniem wojennym, ale w momencie, kiedy nie ma innego wyjścia, wystawiamy takie coś, nie wiem, nawet na balkon, prawda, w bloku, i jesteśmy w stanie sobie, nie wiem, przysmażyć, odsmażyć, czy podgrzeć wodę nawet na czymś takim. Także warto się zaopatrzyć, warto coś takiego mieć na czas taki awaryjny, na wypadku awaryjnym, nie? No i wiadomo, kilka tam, 2 czy 3 woreczki podstawowe, 2 czy 3 czy 4 woreczki, ile tam wiadomo ile mamy miejsca na to, jakiegoś takiego opału w postaci węgla drzewnego, czy tam brykietu, czy tam jak to się nazywa, ja nie wiem, nie używam tego, bo ja mam tutaj własne zasoby, więc no, staram się, całkowicie korzystam od lat, ponad 10 lat z własnych zasobów. Następną rzeczą energia. I tutaj tak, no w moim przypadku energię mam własną, więc tutaj też wiadomo, mając własną energię, ta energia pracuje mi na to, żebym mógł wyciągnąć tą wodę, prawda, czyli mieć tą wodę z pompy. Pompa pracuje na energię. Również mam dodatkowo ogrzewanie na energię, jeżeli jest nadmiar tej energii, wiadomo, ze słońca czy tam z wiatru. Bo w moim przypadku wietrzność jest bardzo duża, więc ja bym miał bardzo duże nadmiary tej energii, więc to można spożytkować spokojnie właśnie do celów takich grzewczych, do celów innych, prawda, niż tylko oświetlenie, czy tam to, co używamy na co dzień. Także energia. Jeśli nie macie takiego czegoś jak możliwość posiadania własnej energii, nawet malutki falownik w postaci takiego off-gridowego i 1-2 panele. No czasami tak jest, no wiadomo, są też takie zestawy typowo przenośne, można sobie to wygooglować. Taki zestaw przenośny ładuje się właśnie ze słońca i tą podstawową jakąś tam energię do podstawowych jakichś takich urządzeń, które potrzebujemy, niezbędnie oczywiście można sobie jak najbardziej zabezpieczyć. Także warto się też w takie coś zabezpieczyć, jeżeli ktoś mieszka właśnie w takim miejscu jak jakaś kamienica, blok czy cokolwiek innego, gdzie to może być no, utrudnione, tak? Co tam jeszcze? Paliwo. W moim przypadku paliwo jest tutaj też bardzo ważnym elementem, bo wiadomo, jeżeli się cokolwiek dzieje, to już jest wypróbowane. Pierwsze, czego brakuje, to paliwa. Zauważcie. Pierwsze, czego brakuje, to paliwa, czyli paliwa do samochodów, ale to jest najmniejsze zło. Ja na przykład mam własny generator prądu, który również pracuje na paliwo. I tutaj należy mieć też jakby ten zapas tego paliwa na tyle, żeby można było spokojnie funkcjonować. Wiadomo, jak nie ma słońca, nie ma wiatru, używamy wtedy generatora i w moim przypadku tego paliwa należy mieć bynajmniej minimum na 1 miesiąc. To jest minimum. Minimum. Ja staram się mieć paliwa na około rok czasu, więc tutaj zostawiam to Wam, ale należy również zwrócić uwagę na temat właśnie generatora prądu i paliwa, żeby można było, jeżeli ktoś ma taką możliwość oczywiście, bo nie każdy, to tutaj należy też
jakby wywrzeć na to nacisk, tak, żeby to paliwo posiadać. Następna rzecz, na co należy zwrócić uwagę, jest łączność, tak. Dobrze jest mieć możliwość łączności poza tym, co jest oficjalnie, czyli poza telefonami, bo często jest tak, że ta telefonia, ona przestanie działać w odpowiednim momencie i tak naprawdę łączność zanika. Także dobrze jest mieć, jeżeli mamy kogoś blisko, nie wiem, jakiegoś znajomka, sąsiada czy kogokolwiek, dobrze jest między sobą trzymać tą łączność i do tego świetnie nadają się takie urządzenia jak PMR, o tym się dużo mówi, to są takie walkie-talkie, to się tak potocznie mówiło, radiotelefony przenośne, które pracują, czy tam CB radio też również jak najbardziej dla takich łączności kryzysowych jest jak najbardziej wykorzystywalne. I tutaj należy też no dobrze mieć takie urządzenia, aczkolwiek to w niczym w niczym to nam nie pomaga żeby przetrwać, ale warto jest mieć dla własnego bezpieczeństwa, dla własnego komfortu takiego czasu. To są urządzenia takie malutkie, urządzenia, tak to mniej więcej wygląda. Ja to też używam u siebie gdzieś tam przy pracach leśnych, jak pracuję sobie w lesie, żeby mieć tutaj kontakt również, także można coś takiego używać też do innych celów, oprócz takich celów typowo ratunkowych, czy też na wycieczkach jakichś górskich, leśnych. To są urządzenia, które jak najbardziej się sprawdzą. Oprócz tego ja posiadam jeszcze inne urządzenia, które tutaj służą mi do troszeczkę poważniejszych celów, ale tutaj o tym nie chcę teraz mówić, bo to nie jest program. Ja już chyba o tym robiłem program, więc vloga właściwie, więc tutaj nie będę się jakby powtarzał w tej kwestii. Jak już mamy paliwo, jak już mamy zasoby, przelecieliśmy też wodę, prawda, tak jak w moim przypadku, zostają nam jeszcze podstawowe takie środki, jak na przykład ocet. Ja mam polecam bardzo dużą ilość, zgromadzenie większej ilości octu, bo ocet jest świetnym środkiem, jeśli chodzi o pranie w occie, płukanie, mycie szyby na przykład, mycie, nie wiem, podłóg. Ocet jest naprawdę świetnym środkiem i tutaj polecam zgromadzenie go minimum na ten miesiąc, taki, żeby w każdym domostwie było tego octu na ten miesiąc czasu do użytku takiego awaryjnego. Wiadomo, jeżeli mamy większe możliwości, ja mam tutaj znacznie więcej tego octu, mamy na 2 lata co najmniej, więc to jest dodatkowy plus, ale mówię, polecam jak najbardziej, zrobicie z tym co uważacie, wiadomo. Tu nie ma ciśnienia, tak? Tylko mówię, to co ja tutaj od swojej strony przerobiłem przez te ostatnie 15 lat traperstwa, więc jak najbardziej, żeby nie popełniać błędów, głupich błędów, jakichś durnych błądzenia w takim czasie kryzysowym, polecam jak najbardziej ocet. Również są płyny, ja używam też płynów tutaj do prania takich, nie używam proszków żadnych, tylko raczej płyny. I tę chemię również zakupioną mamy chyba 3 lata, czy 2 lata, jakoś tak, 3 lata. Także to daje nam to bezpieczeństwo psychiczne i w momencie na przykład, kiedy tracimy pracę, tak jak ja na przykład, zostałem okradziony czy tam wykiwany przez wspólników i różnych tam gagatków. Straciłem dochód i w tym momencie świat się wali. A mając takie zapasy jesteś w stanie przetrwać rok, 2, zanim z powrotem odbudujesz to, co po prostu straciłeś. Także oprócz tego, że
na ciężkie czasy, czyli tam, tak jak teraz was straszą tą wojną, wojna i wszędzie wojna, z przodu Niemcy, z tyłu ruskie i to nie do końca te zapasy mają służyć też na takie sytuacje. Wiadomo, wojna to jest specyficzna sytuacja, ale są właśnie sytuacje tego typu, że na przykład losowe, nie? Tracisz normalnie robotę, tracisz możliwość zarobkowania, a wiecie dobrze, że bez pieniędzy, no, ja żyję. Drugi rok czy trzeci, tak? Ale nie da się żyć, bo trzeba opłacić podatki, trzeba mieć jakiś tam, nie wiem, paliwo trzeba kupić, tak? To jest podstawowy koszt u mnie, paliwo, podatek jakiś i coś tam jeszcze. Jak masz telefon, człowieku, no to też musisz mieć na ten abonament, tak? Także tutaj nie ma takiego pitolenia, że bez pieniędzy to się da, wiesz, żyć i egzystować jak nie wiem, szejk. Da się, ale też nie na cały czas na dłuższą metę, tak? Także tak to mniej więcej tutaj u mnie wygląda. Następny temat to jest dobrze mieć na takie czasy również broń. To nieważne, czy to jest broń legalna, czy nielegalna. Należy ją mieć ze względu na to, że awaryjnie, prawda? Chodzi o awaryjność, chodzi o to, że po pierwsze samoobrona w momentach kryzysowych, no szczególnie w miastach, robi się niebezpiecznie, tak? Każdy każdego rabuje, przestaje działać prawo i tam kto silniejszy, kto ma większe zasoby siłowe, bardziej jest przygotowany, wtedy ten zyskuje, ten przetrwa. Ale też również są takie sytuacje kryzysowe, jak na przykład klęski żywiołowe, tak? I wtedy nie masz na przykład dostaw żywności, nie masz dostaw, nie ma prądu, tak? Nie masz jedzenia, prawda? Jest środek zimy, nie masz jedzenia, więc broń daje też możliwość pozyskania tego na przykład pożywienia przez na przykład pozyskanie w lesie, tak? Przez dziką zwierzynę i tym podobne rzeczy. Wtedy nie ma już sentymentów, nie ma pierdzielenia o zwierzątkach, o kotkach, pieskach, tylko po prostu się je, co jest pod ręką. Głód jest straszną rzeczą, więc to mówię tylko i wyłącznie awaryjnie, tak? Używamy, w ostateczności właściwie używamy już takich środków, jak właśnie dzik. Akurat nie polecam, no ale łoś, sarna, cokolwiek, tak? Wtedy się nie patrzy się na żadne przepisy, nie patrzy się już na żadne pierdoły, tak jak partyzanci kiedyś. To zmienia się świat, prawda? Ale wtedy trzeba mieć właśnie duży zapas amunicji i tej amunicji należy mieć duży zapas i oczywiście kilka sztuk broni najlepiej. Także broń, tak jak tutaj widzicie, stoi sobie jakaś tam broń, nawet prosta strzelba, nie mówię już o krótkiej broni, która jest bardziej poręczna. Cokolwiek. Może być to kusza, może być to nawet łuk jakiś sprawny, tak? To daje też możliwość pozyskania właśnie takiego awaryjnego, zaznaczam, żeby mi tu nikt nie pierdzielił znowu o zwierzątkach, pieskach, kotkach, oderwanie od rzeczywistości, tylko mówię awaryjnego, jeszcze raz przez duże A, pozyskania awaryjnego żywności. Także broń i amunicja, moi drodzy. Tak więc, tak jak powiedziałem na początku, ja mówię to od swojej strony, od swojego miejsca, w którym jestem. Nie mieszkam w mieście, gdzie jest tak naprawdę duże skupisko ludzi, populacji. Każdy z nas ma zupełnie inne środowisko i zupełnie inaczej powinien się do tego przygotować. Więc tutaj ja tylko przedstawiłem to z mojego punktu widzenia, z mojego punktu zamieszkania, prawda? Ktoś inny mieszka w górach, są zupełnie inne warunki górskie. Ktoś inny z Was mieszka w bloku na 40 piętrze czy tam na 15.
są zupełnie inne warunki. Wyłączą prąd, kurde, blok topi się w gównach, bo nie ma nawet nie ma jak odpompować tych ścieków, prawda? Zupełnie inne warunki. Trzeba spieprzać po prostu. Także pamiętajcie o tym, że ja przedstawiam to tylko i wyłącznie od swojego punktu widzenia. A to, co z tym zrobicie, zawsze zależy, ostateczna decyzja zawsze należy do was. I to, że ja, nie wiem, mam tak czy inaczej to zorganizowane, nie znaczy, że to jest idealnie. Mam też, widzę w swoim jakby przygotowaniu do tego, co się tutaj wyprawia, czy będzie działo, dużo też jakby słabych punktów, słabych punktów, ale o tych słabych punktach to nie będę mówił celowo, ponieważ dałbym jakby przepis na placek, jak mnie tutaj dorwać czy pokonać pewnym środowiskom. Więc o tych słabych punktach nie powiem, aczkolwiek jestem ich świadomy i na pewno bym to w tej chwili, jakbym jeszcze raz te przygotowania poczyniał jak 15 lat temu, to pewnie bym wziąłbym je pod uwagę, tak? Wyeliminowałbym je w maksymalnym stopniu do tego, co jest teraz. I teraz tak, żeby już nie przedłużać, bo najlepsze, tak jak tutaj mi sugerowaliście, to są takie wrzutki 15-20 minut. Da się mnie jeszcze słuchać w tym czasie. Zapasy na co najmniej 3 tygodnie, 3 do 4 tygodni. Żywność, podstawowe rzeczy higieniczne, spray, taśma, mydła, prawda? Mydła polecam zwykłe, nie żadne chemiczne. Pasty do zębów, wiadomo, jeżeli mieszkasz w bloku, nie umyrdasz sobie pasty do zębów z sody, prawda? Zapas sody właśnie też jest dobrze mieć. Podstawowe jakieś tam takie materiały opatrunkowe w postaci jakieś tam gazy, nie gazy. No to o tym to już chyba nie muszę mówić, bo to już jest tak oczywiste jak wschód słońca rano, prawda? Więc nawet o tym już nie wspominałem w razie urazów. Wystarczy na dzisiaj, mi się wydaje. Dziękuję, że jesteście, dziękuję za wszelkie komentarze. Myślę, że udało mi się przekazać, może troszeczkę tak chaotycznie, na szybkiego, staram się to kompensować maksymalnie, ale myślę, że coś tam wam się przydało. Jeżeli coś chcielibyście, żebym poruszył, pod filmem jak najbardziej komentarz i będę przemyślał następne vlogi. Trzymajcie się, dziękuję jeszcze raz, do widzenia, do usłyszenia, miłego dnia, bye bye, hej.